Myślisz, że miesiąc to za mało, by wprowadzić realne zmiany? Ten odcinek pokaże, jak kilka prostych nawyków może kompletnie przeobrazić Twoje życie. Zaczynamy od porannego rytuału, który zmieni Twój sposób zaczynania dnia. Pisanie dziennika pomoże zrozumieć siebie i swoje cele. Planowanie przestanie być wrogiem, a stanie się kluczem do wolności. Minimalizm nie będzie oznaczał wyrzeczeń, lecz uproszczenie życia. Proste ćwiczenia fizyczne poprawią samopoczucie, a pozytywne myślenie zmieni Twój sposób patrzenia na świat. Poranny rytuał. Zaczynasz dzień i co robisz? Sięgasz po telefon? Leżysz w łóżku, przewijając bezmyślnie media społecznościowe? Nie zdajesz sobie sprawy, jak destrukcyjne mogą być te poranne nawyki. Wyobraź sobie, że każdy poranek to nowa szansa, aby zacząć od nowa. Co, jeśli pierwszy krok po przebudzeniu może zaważyć na całym dniu? Pomyśl o tym. Wstajesz, pijesz szklankę wody. Czysta, zimna woda, która nie tylko budzi Twoje ciało, ale i umysł. To nie jest tylko nawyk. To początek pozytywnej spirali. Następnie, zamiast natychmiastowego zanurzenia się w chaosie dnia, poświęć kilka minut na medytację. Cisza, skupienie, oddech. Czujesz, jak stres odpływa? Tych kilka chwil może przynieść więcej spokoju niż cała godzina snu. Czytasz inspirującą książkę lub słuchasz motywującego podcastu. Nie. To nie strata czasu, to inwestycja w Twój umysł. Zamiast bombardować się negatywnymi wiadomościami z porannej prasy, karmisz się pozytywną energią, która przygotowuje Cię na wyzwania dnia. Nie myśl, że poranny rytuał to tylko modna nowinka. To sprawdzony sposób, by wprowadzić do swojego życia więcej porządku, spokoju i energii. Zamiast zaczynać dzień od chaosu, stwórz momenty, które napełnią Cię siłą. Woda, medytacja, inspiracja. To 3 proste kroki, które mogą odmienić Twoje poranki. Czasami najprostsze zmiany przynoszą największe rezultaty. Czy naprawdę chcesz dalej zaczynać dzień od nieświadomego scrollowania? Pisanie dziennika. Nie wyobrażasz sobie, ile tracisz, nie prowadząc dziennika. Może myślisz, że to dziecinne, może wydaje ci się to stratą czasu, ale pisanie dziennika to nie tylko notowanie codziennych wydarzeń, to metoda głębokiej introspekcji, która pozwala zrozumieć siebie lepiej niż jakakolwiek inna technika. Wyobraź sobie, że co rano poświęcasz kilka minut na przelanie swoich myśli na papier. Nie musisz pisać esejów ani wymyślać wyszukanych zdań. Wystarczy kilka prostych słów o tym, co cię trapi, co cieszy, jakie masz plany na dziś. Te kilka chwil może stać się Twoją osobistą terapią. Zastanawiasz się, co w tym takiego niezwykłego. Każdego dnia gromadzimy w sobie emocje, myśli, które nieprzelane na papier kumulują się, tworząc wewnętrzny chaos. Pisanie dziennika to sposób na uporządkowanie tego bałaganu. Kiedy widzisz swoje myśli zapisane na papierze, zaczynasz dostrzegać wzorce. Rozumiesz, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Co więcej, regularne pisanie pomaga w określeniu celów i monitorowaniu postępów. Możesz notować swoje małe sukcesy, nawet te najdrobniejsze, i z czasem zauważyć, jak dużo się zmieniło. Może myślisz, że nie masz czasu na pisanie, ale to właśnie te kilka minut dziennie mogą przynieść największe korzyści. Pomyśl, jak często tracisz czas na bezmyślne przewijanie mediów społecznościowych. Zamień to na chwilę refleksji z długopisem w ręku, a szybko zobaczysz różnicę. Nie przekonuje Cię to? Spróbuj przez tydzień, codziennie kilka zdań, kilka minut. Zobacz, jak Twoje myśli stają się jaśniejsze, jak emocje się stabilizują. Pisanie dziennika to narzędzie, które daje więcej, niż się spodziewasz. Jeżeli jesteś tu, gdzie większość ludzi rezygnuje z oglądania tego typu materiałów, to znaczy, że masz w sobie coś wyjątkowego, co pragnie Twojej zmiany. To właśnie takie osoby jak Ty mają największe szanse na prawdziwą metamorfozę. Planowanie i organizacja. Nie łudź się, że chaotyczne życie samo się uporządkuje. Brak planowania to przepis na codzienny chaos i wieczne pożary do gaszenia.
Ale jak wprowadzić porządek, kiedy każde zadanie wydaje się priorytetem? Zacznij od podstaw. Zamiast codziennego chaosu wypróbuj metodę Bullet Journal. Prosty zeszyt, który pomoże Ci zorganizować każdy dzień. Możesz myśleć, że to strata czasu, że planowanie wymaga godzin. Nic bardziej mylnego. Kilka minut dziennie wystarczy, byś odzyskał kontrolę nad swoim czasem. Zastanów się nad metodą 1, 3, 5. Zamiast tworzyć nieskończone listy zadań, które nigdy się nie kończą, wybierz jedno duże zadanie, 3 średnie i 5 małych, które możesz zrealizować w ciągu dnia. Ten prosty system pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne i unikać przytłoczenia. Nie zapominaj o metodzie Pomodoro. Może brzmi śmiesznie, ale praca w 25-minutowych blokach z krótkimi przerwami pozwala zachować świeżość umysłu i zwiększa efektywność. Kiedy czujesz, że toniesz w zadaniach, podziel je na małe, łatwe do zarządzania kawałki. Planowanie to nie tylko zadania do wykonania. To także czas dla siebie na odpoczynek, na regenerację. Zarezerwuj w kalendarzu chwilę, kiedy będziesz mógł naładować baterię. Nie myśl, że możesz pracować non-stop i nie ponieść konsekwencji. Twoje ciało i umysł mają swoje granice. Nie licz na to, że wszystko samo się ułoży. Weź sprawy w swoje ręce. Planowanie pozwala Ci zapanować nad dniem, zamiast być jego niewolnikiem. Przestań być ofiarą chaosu. Czas na zmiany. Minimalizm. Czy otaczające Cię przedmioty przynoszą Ci radość, czy tylko przypominają o niekończącej się liście zadań? Życie w nadmiarze nie jest oznaką sukcesu, to pułapka, która więzi Cię w chaosie i niepokoju. Minimalizm to nie tylko estetyka pustych przestrzeni, to sposób na oczyszczenie umysłu i znalezienie spokoju. Wyobraź sobie, że otwierasz szafę i widzisz tylko to, co naprawdę potrzebujesz i lubisz. Każdy przedmiot ma swoje miejsce, a Ty nie tracisz czasu na szukanie tego, co zgubiło się w morzu niepotrzebnych rzeczy. Pomyśl, ile czasu i energii marnujesz, próbując ogarnąć ten bałagan. A co, gdybyś mógł ten czas poświęcić na coś, co naprawdę ma znaczenie? Nie mówimy o wyrzuceniu wszystkiego, co posiadasz. Chodzi o świadomy wybór, o pozbycie się tego, co nie wnosi wartości do Twojego życia. Pomyśl o tym. Ile rzeczy trzymasz tylko dlatego, że kiedyś mogą się przydać? Minimalizm to odwaga, by powiedzieć dość i skupić się na tym, co istotne. To nie jest proces, który zrealizujesz w jeden dzień. Zacznij od małych kroków, przeglądaj jedną szufladę naraz. Zadaj sobie pytanie, czy ten przedmiot przynosi mi radość, czy go używam? Jeśli odpowiedź brzmi nie, pozbądź się go bez wyrzutów sumienia. To, co pozostaje, będzie miało dla Ciebie większe znaczenie i przestanie przytłaczać Twoje życie. Minimalizm to także sposób myślenia. To rezygnacja z obsesji posiadania na rzecz wartościowych doświadczeń. Zamiast gromadzić przedmioty, zacznij kolekcjonować wspomnienia, chwile z bliskimi, sukcesy zawodowe. Otwórz się na życie, które nie jest ograniczone przez fizyczne bariery. Codzienna aktywność fizyczna. Nie ma nic gorszego dla Twojego ciała i umysłu niż ciągłe siedzenie. Siedzisz cały dzień przy biurku, potem na kanapie, a na koniec w łóżku. Siedzenie powoli, ale nieubłaganie niszczy Twoje zdrowie. Myślisz, że nie masz czasu na ćwiczenia. Każda wymówka, którą sobie wmówisz, tylko pogarsza sytuację. Wyobraź sobie, że poświęcasz zaledwie 10 minut dziennie na proste ćwiczenia. Czy to brzmi jak zbyt wielkie poświęcenie? Te 10 minut znacząco poprawi Twoje samopoczucie, kondycję i nastrój. Nie potrzebujesz skomplikowanych urządzeń ani drogich karnetów na siłownię. Wystarczy kawałek podłogi i Twoja determinacja. Pomyśl o prostych ćwiczeniach, które możesz wykonać w domu. Przysiady, pompki, brzuszki. Nawet zwykły spacer ma ogromne korzyści zdrowotne. Nie chodzi o to, by stać się maratończykiem, ale by wprowadzić ruch do swojego codziennego życia. Każdy krok się liczy, dlatego nie masz energii. Brak ruchu prowadzi do stagnacji nie tylko ciała, ale i umysłu. Regularne ćwiczenia poprawiają krążenie krwi,
dostarczają więcej tlenu do mózgu i uwalniają endorfiny, hormony szczęścia. Czy naprawdę chcesz nadal odczuwać zmęczenie i apatię, gdy rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki? Możesz włączyć krótkie ćwiczenia do swojej porannej rutyny lub zrobić przerwę w ciągu dnia, aby się poruszać. Zamiast windy wybierz schody. Zamiast siedzieć przy biurku cały dzień, zrób sobie przerwę na krótki spacer. Małe zmiany prowadzą do wielkich rezultatów. Nie mów sobie, że ruch to luksus, na który nie masz czasu. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a codzienna aktywność fizyczna to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie. Przestań wymyślać wymówki. Zacznij teraz, a za 30 dni zobaczysz, jak ogromną różnicę może przynieść regularny ruch. Rozwijanie pozytywnego myślenia. Nie ma nic bardziej destrukcyjnego dla twojego samopoczucia niż negatywne myśli, które krążą po twojej głowie jak wrony nad polem. Wiesz, że umysł ma tendencję do skupiania się na negatywach? To ewolucyjna pułapka, która nie służy ci w dzisiejszym świecie. Przemyśl, ile razy zatrzymałeś się na jednej złej myśli, pozwalając jej zatruwać twój dzień. Pozytywne myślenie to nie naiwność ani ignorowanie problemów. To świadomy wybór, by nie pozwolić negatywności przejąć kontroli. Zacznij od prostych afirmacji. Nie muszą być skomplikowane. Jestem wystarczający. Mogę osiągnąć swoje cele. Może wydaje ci się to banalne czy śmieszne, ale powtarzanie takich zdań każdego dnia ma moc zmiany twojego wewnętrznego dialogu. Praktyka wdzięczności to kolejny potężny narzędzie. Każdego dnia zapisuj 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być drobiazgi, ciepła kawa, uśmiech nieznajomego, spokojna chwila dla siebie. Regularne skupianie się na pozytywach pomaga przesuwać perspektywę z niedostatku na obfitość. Czy kiedykolwiek myślałeś, jak bardzo może to zmienić twoje nastawienie do życia? Unikaj toksycznych ludzi. To trudne, zwłaszcza jeśli są to osoby bliskie, ale ich ciągłe narzekanie i pesymizm zaraża. Staraj się otaczać ludźmi, którzy inspirują i podnoszą na duchu. Pomyśl, jak zmienia się twój nastrój, kiedy spędzasz czas z kimś pełnym energii i optymizmu. Nie ignoruj swojego wewnętrznego krytyka. Usłysz go, ale nie pozwól mu dominować. Zamiast tego kwestionuj jego opinię. Czy naprawdę jestem beznadziejny, bo zrobiłem jeden błąd? Czy to, że coś poszło nie tak, oznacza, że wszystko jest stracone? Często odkryjesz, że ten głos nie ma racji. Pozytywne myślenie to proces, nie stan końcowy. To codzienna praktyka, która z czasem przynosi ogromne korzyści. Przestań pozwalać negatywnym myślom kierować swoim życiem. Zacznij kształtować swój umysł w sposób, który wspiera twoje cele i marzenia. Uczenie się nowych umiejętności. Jak często powtarzasz sobie, że chciałbyś nauczyć się czegoś nowego, ale nie masz czasu? Wyobraź sobie, że każdego dnia poświęcasz choćby 15 minut na naukę nowej umiejętności. Czy wydaje ci się, że to zbyt mało, by osiągnąć jakikolwiek postęp? Nic bardziej mylnego. Pomyśl o tym w ten sposób. Codziennie poświęcasz godziny na scrollowanie mediów społecznościowych, oglądanie telewizji czy robienie innych, mało znaczących rzeczy. Wyeliminowanie jednej z tych aktywności na rzecz nauki nowej umiejętności może odmienić twoje życie w sposób, którego się nie spodziewasz. Nie oszukuj się, że musisz poświęcać godziny dziennie na naukę, aby osiągnąć sukces. Regularność jest kluczem. Zaskakujące, jak małe, ale regularne wysiłki kumulują się, prowadząc do znacznych postępów. Przypomnij sobie, jak uczysz się lepiej poprzez małe porcje informacji, które regularnie powtarzasz. Kiedy już zdecydujesz, co chcesz opanować, poszukaj odpowiednich źródeł. Internet jest pełen darmowych kursów, tutoriali, e-booków i materiałów, które pomogą ci w nauce. Nie zapominaj o społecznościach internetowych, forach i grupach, które mogą być niesamowitym wsparciem w twojej drodze do zdobywania nowych umiejętności.
Czy wyobrażasz sobie, jak może wyglądać twoje życie za miesiąc, jeśli każdego dnia poświęcisz trochę czasu na naukę? Ta nowa umiejętność nie tylko wzbogaci twoje życie, ale może otworzyć przed tobą nowe możliwości, o których nawet nie marzyłeś. Przestań mówić sobie, że nie masz czasu. Zacznij działać. Czas i tak upłynie, więc dlaczego nie wykorzystać go na coś, co przyniesie ci korzyści? Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Zamiast tego zacznij teraz. Zrób pierwszy krok. Może będzie trudny, może będzie niepewny, ale to właśnie on otworzy przed tobą nowe możliwości. Każdy dzień to szansa, by stać się lepszą wersją siebie. Czy chcesz za rok być w tym samym miejscu, co teraz? Nie pozwól, aby wątpliwości czy lenistwo powstrzymały cię przed osiągnięciem tego, co naprawdę jest w twoim zasięgu. Twój czas jest teraz. Zmień swoje nawyki, zmień swoje życie. Wiesz, co masz robić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.